Stacja miała w pojemnikach taki sprzęt, w drugich było coś innego. W tej chwili wyeliminowaliśmy tego typu zdarzenia. Co było? Tak jak powiedziałem, mieliśmy różnego rodzaju samochody i to generowało po pierwsze duże problemy techniczne, bo do każdego takiego pojazdu, czy takiego, jest inny system naprawczy. Inne elementy się w danym etapie czasu eksploatacji psują. Przekładanie tych karetek, w jednym był taki sprzęt, w drugim był taki sprzęt, w ogóle się to wszystko nie kleiło, żeby można było przyspieszyć proces i naprawy, proces wymiany i proces szkoleniowy. Oparliśmy standaryzację generalnie na systemie, który jest zbliżony do systemu koncernu Toyota. Opiera się on na takich 4 elementach, czyli musimy uchwycić pierwszy cel, następnie kolejny jakby cel, wszystkie przeprowadzone tutaj eksperymenty, zmiany muszą doprowadzić do tego kolejnego, ostatniego celu finiszowego, który jest jakby wyzwaniem do całości organizacji danej floty. Oparte to zostało na generalnie sztukach walki, czyli doskonalimy jedną czynność, wprowadzając kolejne elementy, poprawiamy te kolejne elementy, dokładamy jeszcze jeden element, który uważamy, że jest na danym etapie potrzebny. To doprowadziło do tego, że ujednoliciliśmy flotę samochodów do jednego standardu, jednego poziomu technicznego, do tych samych jednostek napędowych, takiego samego wyposażenia w urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylatory, pompy infuzyjne i wszystko, co jest związane z całością wyposażenia ambulansu. Każdy samochód wygląda tak samo, w każdym samochodzie te same elementy są wyposażenia załadowane w taki sam sposób, co dla nawet młodego personelu, który przychodzi świeżo do pracy, czy on będzie na miejscu stacjonowania X czy Y, nie ma najmniejszego problemu, nie musi się uczyć od nowa, gdzie ten sprzęt w sytuacji kryzysowej się znajduje i każda jakaś interwencja ma bardzo zbliżone wartości. W czym nam pomaga symulacja? Mamy taki symulator karetki, który został generalnie oparty na schematach wykorzystywanych w lotnictwie. Dlaczego? Mieliśmy bardzo duży problem z awaryjnością, z kolizjami karetek, szczególnie osób, które zaczynały swoją karierę jako kierowcy ambulansów. I pytanie było, dlaczego do tego doszło? Dlaczego spowodowany został taki, a nie inny wypadek? W większości przypadków odpowiedzi były czasami prozaiczne. Albo nie wiem, dlaczego do tego doszło, jak to wygląda. Musieliśmy wprowadzić tego typu rozwiązania i okazało się, szacują obecnie tutaj nasi koordynatorzy, około 60 do 70% spadła ilość poważnych wypadków i wypadków, które są nazywane na zasadzie przytarcia, uszkodzenia konstrukcji, takie, które uniemożliwiają poruszenie się pojazdu. Czy nowinki techniczne są potrzebne w pogotowiu? Uważamy, według tych założeń 4 elementów wprowadzania innowacji, że jak najbardziej tak. COVID bardzo mocno zrewolucjonizował i zmusił nas w pewnym momencie do tego, żeby takie rzeczy wprowadzać. Tutaj mamy na przykład zdalne stetoskopy, no bo człowiek ubrany w cały wyposażony, odizolowany kombinezon, jak ma założyć stetoskop, oliwki do uszu i osłuchać pacjenta? Nie da się. Albo jest to wbrew zasadom pandemicznym. Dlatego stosowano słuchawki, bezprzewodowy stetoskop w pełnym zabezpieczeniu bakteryjnym i wirusowym, przeciwwirusowym. Pacjent był zbadany, ratownik mógł usłyszeć, bo większość przecież w pierwszym etapie pandemii to były problemy związane z motoryką oddechową i z tego się generowało najwięcej problemów. Wprowadziliśmy systemy transportu noworodków i dzieci małych, taki system Kangoo Fix, bo też każde nosze są troszeczkę inaczej przystosowane do przewożenia różnego rodzaju dzieci, a wiemy, że największym jakby problemem w czasie transportu z dzieckiem to jest nic innego jak kontakt zewnętrzny matka-dziecko. Jeżeli jest to zaburzone, problem transportu jest jeszcze oczywiście dodatkowo zwiększony. Wprowadziliśmy rozwiązania troszeczkę z armii izraelskiej, to jest
urządzenie filtrujące powietrze, które jest na bazie filtra, który jest wykorzystywany w izraelskich czołgach Merkawa. Chodziło o to, żeby poprzez ten system monitorować jakość powietrza w karetce i jakie elementy są w tej karetce na bieżąco, jakie patogeny utrzymywane. To na czas pandemii. Pandemia minęła, mogliśmy z tego zrezygnować. Wprowadziliśmy też detektory tętna płodu jako element dodatkowy, który nie jest czasowo wykorzystywany. Detektory tlenku węgla, takie elementy, które wydają się być prozaiczne, ale bardzo mocno ułatwiają życie ratowników. Tak jak powiedziałem, COVID, realia pandemii, czyli braki kadrowe, braki sprzętowe, kłopoty z utrzymaniem łańcucha dostaw i wzrost interwencji. Tak to niestety wyglądało. Pierwsze to są zdjęcia, my nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Więc środki chemiczne używane do dekontaminacji były bardzo mocno agresywne. Karetki, które były wykorzystywane, to były jedne ze starszych elementów floty do tego, żeby zobaczyć, jak właściwie to działa. Sprzętowo w środku to była dewastacja. Po takich kilku, bym powiedział, dekontaminacjach ten środek wyglądał jak asfalt po dużej zimie, wszystko zniszczone. Uczyliśmy się, kolejne elementy, które były wprowadzane, już były na tyle poprawnie działające i nie niszczące sprzętu, że udało się utrzymać ten pewien schemat na takim poziomie, że ten sprzęt naprawdę nie był już tak obciążony. Wyzwanie do systemu to były przewozy właśnie pacjentów z niewydolnością oddechową, u których trzeba było zaimplementować krążenie pozaustrojowe i tutaj właśnie wykorzystanie tego pojazdu, który mamy jako jedyny, to jest o zabudowie kontener, do przewozu ECMO. Pacjent z wszczepionym, zaimplementowanym systemem krążenia pozaustrojowego był transportowany do jednostki o wyższym stopniu referencji i tego typu rozwiązania bardzo przyczyniło się do polepszenia i ułatwienia całego transportu. Obecnie mamy z takich nowości to właśnie ten kontener, samochód, który jest też wykorzystywany do takich szybkich przewozów, gdzie trzeba też koordynatora dowieźć. Z takich transportów specjalistycznych, tu mamy dziecko i to było po otrzymaniu tego samochodu z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 22 grudnia 2017 roku. Następnie 30 grudnia, dzień przed Sylwestrem, był transport. Personel właściwie miał obawy przewieźć dziecko z intensywnej terapii na blok operacyjny. Tam zostało wszczepione ECMO, przewieziony do Poznania, do ośrodka o wyższym stopniu referencji. Po kilku miesiącach otrzymaliśmy podziękowania od rodziny. Udało się wszystko. To był taki pierwszy spektakularny sukces wykorzystania tego typu pojazdu. Oczywiście, żeby tę standaryzację utrzymać, żeby utrzymać ten cały wszystki schemat i łańcuch działania, potrzebne są szkolenia. I mamy na przykład taki bądź taki ambulans, który jest tak samo wyposażony jak karetki systemowe i osoby nowe przychodzące do pracy mają możliwość zapoznania się, jak się wyciąga noszę, jak się wyciąga krzesełko, gdzie, jak montuje się pewne elementy, gdzie jakie wyposażenie jest. Tak jak powiedziałem, schemat szkoleniowy i nasz projekt, tutaj nasz ambulans MOCz uczy pierwszej pomocy. To jest jeden z takich, na koniec już na pochwalenie się, nazwijmy to, karetka, która została na bazie karetki z Minnesoty zaprojektowana, w środku klejona w postacie bajkowe, służy do nauki. Jeździmy po przedszkolach, po szkołach, ale też wykonujemy transporty międzyszpitalne, między ośrodkiem szpitala dziecięcego, który kieruje do danej innej placówki dzieciaczka, a żeby zmniejszyć stres przewozu, dzieciak w środku siedzi, ogląda bajki, oczywiście jest zamonitorowany i udało nam się to osiągnąć w takim, może nie liczbowym wymiarze, ale nawet z oceny ratowników i lekarzy, którzy jeżdżą z tymi dziećmi, mówią, że skończyło się płakanie. Na zasadzie dzieciak wchodzi do karetki, płacze, kończy się transport, nadal płacze. Wchodzi do karetki i w środku ma świat bajkowy, który widzi, zupełnie inaczej to postrzega i zupełnie inaczej ten transport przebiega. Mniej stresu, lepsze warunki transportu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, przepraszamy jeszcze raz. Niestety wkradł nam się błąd, słuchajcie Państwo, w program, ponieważ w programie drukowanym, z którego korzystaliśmy z panią profesor Oryną, niestety jako prowadzący nie mieliśmy wykładu pana dyrektora. Natomiast pan dyrektor dobrze przyszedł, wspomniał o tym, że w programie internetowym tak, jest ten wykład o 10:10, dlatego panie Marcinie jeszcze raz bardzo przepraszamy. Naprawdę jako prowadzący z panią profesor czujemy się winni tego, że nie sprawdziliśmy jednego i drugiego programu, natomiast dziękuję bardzo Państwu. Tak, pan dyrektor bazował na programie komórkowym, internetowym, dlatego no, przepraszamy za tą niezgodność, natomiast dziękuję bardzo Państwu, że Państwo byliście, że Państwo wysłuchaliście tego bardzo ciekawego wykładu, tego co pan dyrektor Zieliński miał nam do powiedzenia. Dziękujemy bardzo. 12 minut przerwy i o 11:30 zapraszamy Państwa bardzo na warsztaty na dole. Dziękujemy bardzo jeszcze raz.